Witam serdecznie na moim kanale. Dziękuję za subskrybowanie, zostawianie wiadomości, lajków. Dzisiejsze czytanie: za co sobie podziękujesz za rok? Przed Tobą 3 wybory. Jeżeli masz problem z dokonaniem wyboru, zamknij sobie oczy, weź głęboki wdech, spokojny, powolny wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech, spokojny, powolny wydech. Otwórz oczy i poczuj. Możesz mieć oczywiście więcej niż jeden wybór, bo wybierasz to, co czujesz, że Cię przyciąga. I zaczynamy od wyboru pierwszego. Za co sobie podziękujesz za rok? Za to, że świadomie będziesz wybierać ludzi do swojego życia. Bo tu jest takie przesłanie: zwróć uwagę, jakich ludzi masz wokół siebie. Jak się czujesz w ich towarzystwie? Jak się czujesz, gdy odejdą? Czy mówią do Ciebie: nie warto czegoś zaczynać, jesteś za stara, za stary, w ogóle się będziesz wygłupiać, robisz jakieś dziwne rzeczy. Albo mówią tylko negatywne, jakiś świat beznadziejny. Czy mówią Ci, że fajnie to robisz, że miło się Ciebie słucha. Jak się czujesz w ich towarzystwie? Czy jeżeli opowiadasz im o czymś, jaki masz pomysł, to czy Cię wspierają? Czy słuchają Cię z uwagą? Czy jesteś bardziej ciekawa świata, gdy z nimi przebywasz? W jaki sposób Twój świat wzbogacają? Czy są przy Tobie, gdy potrzebujesz wsparcia? Czy ich nie ma? Czy są przy Tobie, gdy odnosisz sukcesy? Czy ich nie ma? Czyli tutaj jest takie wyzwanie: zobacz na ludzi, którzy Cię otaczają. Jacy oni są? I poczuj, jakie zmiany są Tobie tutaj potrzebne. Jeśli czujesz, że tych ludzi jest za mało, to pozwól sobie wychodzić w miejsca, które przyciągają osoby o takich zainteresowaniach, jakie Ty masz. Jeśli nie masz tych zainteresowań, ponieważ zostawiłaś je gdzieś, zostawiłeś dawno temu z powodu różnych obowiązków, to zacznij wypisywać sobie, czego nie zrealizowałaś w dzieciństwie, jakie były Twoje marzenia. A jeżeli w ogóle Ci nic nie przychodzi, to przejrzyj jakiekolwiek strony, zobacz, co robią ludzie i wybierz. Wybierz po prostu, pójdź, spróbuj, doświadcz, bo tam będziesz poznawać tych ludzi. Ale przesłanie główne jest: zwracaj uwagę na ludzi, którymi się otaczasz. Jeżeli czujesz negatywne, źle się w ich towarzystwie, później coś się zadziewa, pozwól sobie pożegnać te znajomości, bo za to podziękujesz sobie za rok, bo otaczając się odpowiednimi ludźmi będziesz wzrastać, a nie będą podcinać Ci skrzydeł. Tutaj, co tu jeszcze? Wyznacz sobie plany. Wyznacz plany sercem. O czym od dawna marzyłaś. Zapisz to w bardzo widocznym miejscu. Połącz to z obrazami, bo może to jest jakieś miejsce, do którego chcesz od dawna pojechać, a może sobie coś kupić, a może się czegoś nauczyć. Więc poszukaj sobie obrazków do tego, miejsc, podejdź do tego bardzo kreatywnie, z wielką wewnętrzną radością. Więc takie jest przesłanie dla Ciebie, że podziękujesz sobie za rok, gdy będziesz otaczać się odpowiednimi ludźmi, gdy zaobserwujesz i nie będziesz tylko dlatego, że znasz kogoś od dawna z tą osobą, a czujesz się z nią źle,
gdy pozwolisz sobie na realizację swoich marzeń małymi krokami, nawet jeżeli to jest bardzo odważne, jeżeli w tym momencie, kiedy tego słuchasz, pomyślisz, że jest to takie marzenie, które wymaga dużej ilości pieniędzy, czasu, innych możliwości, nie analizuj tego. Po prostu zapisz to, zrób obraz, pozwól sobie na to. Niech to Twoja energia zacznie rozwijać. I popatrzysz, może się okazać, że małymi krokami zacznie się coś realizować. Bo skoro ta wiadomość przychodzi, to znaczy, że za rok może być tu duża zmiana. I tutaj właśnie jakby podsumowanie tego. Nie zakotwiczaj się w negatywnym myśleniu. Nie uciekaj od ludzi, ale też nie zostawaj przy tych, którzy Cię nie wspierają, którzy nie dodają Ci energii, przy których nie czujesz się sobą. I nie ustawiaj się w miejscu, że pewne rzeczy są niemożliwe. Wprost przeciwnie. Szukaj ludzi, którzy mają podobne do Ciebie spojrzenie, patrzenie. Wypisuj swoje marzenia i pamiętaj, że zawsze można znaleźć swoją ziemię, swoich ludzi i czuć się dobrze. Nieważne, co teraz się dzieje, gdziekolwiek jesteś, jak to wygląda, to podejmując działania, bo pamiętaj, bez działań nie ma nic. Bo już pisząc, wypisując, szukając, obserwując, wyciągając wnioski i realizując pewne rzeczy, budujesz sobie swój nowy świat, swoją nową rzeczywistość, za którą sobie za rok podziękujesz. Jest to czytanie ogólne, energetyczne. Weź tylko to, co z Tobą rezonuje. Zobacz na inne filmy na moim kanale. Może któryś jeszcze będzie Ci tutaj pomocny do tego, aby wprowadzać zmiany w swoim życiu. Życzę Ci wszystkiego dobrego. A teraz przechodzimy do wyboru drugiego. Za co sobie podziękujesz za rok? Za zaufanie. Tutaj mówi mi wyraźnie, zaufaj sobie, że to, co się dzieje, ma sens, że podejmowanie działania ma sens. Nawet jeżeli nie do końca wiesz, do czego Cię to doprowadzi w tym momencie, to działaj. Działaj sercem, próbuj, eksperymentuj, bo wiara w to, że znajdziesz rozwiązanie, działając, nie siedząc w fotelu, ale działając, jest najważniejsza tutaj, ponieważ zaczną pojawiać się pomysły, sposoby. Przez to działanie będziesz zbierać doświadczenie, będziesz wiedzieć już, co zmodyfikować, co dodać, czego tutaj brakło i dojdziesz tam, gdzie chcesz w tym działaniu, które jest dla Ciebie ważne. I za to działanie, za tą aktywność sobie podziękujesz, ponieważ to doprowadzi Cię do tych rozwiązań, które są dla Ciebie ważne w życiu, które poprowadzą Cię dalej. Tutaj masz taką wskazówkę, że masz naprawdę ochronę, opiekę sił wyższych, więc otaczają Cię opieką w tym Twoim działaniu, więc spotkasz też ludzi, którzy będą Ci życzliwi na tej drodze, więc działaj. Tutaj cały czas mam takie wezwanie bardzo mocno, działaj z rozmachem, pozwól sobie być w aktywności.
Tak. I bo jeżeli nie będziesz działać, tylko zatrzymasz się w momencie narzekania, tego, że świat Cię nie rozumie, że tak wiele rzeczy jest trudnych, taka była trudna przeszłość, że już pewne rzeczy próbowałeś, że nie ma sensu naprawiać, że tego nie wybaczę, tamtego nie zostawię, tego nie zapomnę, no to będzie trudno zmienić rzeczywistość. A tutaj właśnie to działanie to jest zostawiam to, co było. Dziękuję tej przeszłości, nawet bardzo trudnej, tym wydarzeniom. To nie znaczy, że o tym zapominam, tak? Ale dzięki temu się wiele nauczyłem. Nie będę zostawać w tej przeszłości. Nie mam ochoty już dłużej. Tutaj jest takie wezwanie, nie siedź dłużej w czymś, co nie służy Ci. Jak się czujesz, gdy siedzisz w tym samym miejscu? Gdzie będziesz za rok, jak będziesz tylko rozpamiętywać i mówić, że się nie da, i się nie da, i się nie da, i że w ogóle głupie gadanie, bo przecież się nic nie da. Da się. I dokonując zmian w swoim umyśle, nawet mówiąc da się, robię, idę, wyrażam swoje potrzeby, działam, nie krytykuję się, nie mówię sobie, że za późno, że źle i tak dalej. Nawet jak podejmuję te działania i coś mi nie wychodzi, to nie krytykuję się. Tutaj jest takie mocne. Nie krytykuj się, ty działaj. Naprawdę wszystko będzie się układać. Nie będzie dywan rozłożony przed tobą, wszystko będzie idealnie, ale będzie się zmieniać i za rok będziesz w zupełnie innej sytuacji, jak pozwolisz sobie nie rozpamiętywać przeszłości i pozwolisz sobie iść w innym kierunku, iść w działanie. Dobrze, tu jeszcze ta talia czuję, że chce coś powiedzieć. Tak. I zaczną się pojawiać ludzie, którzy też będą podobne rzeczy chcieli. Będą Ci pomagać i naprawdę odkryjesz tyle fantastycznych możliwości, rozwiązań. Zobaczysz, co przyniosą te działania. No, nawet popatrz na te dwie karty, tak? Pozostanie w tym miejscu, w którym jest niewygodnie, z rozpamiętywaniem przeszłości i pójście w drugą stronę, tak? Też można w tym, w czym się jest, znaleźć sposoby na zmianę. I ta zmiana przychodzi. Więc podejmując działania, podziękujesz sobie za rok, że jest zupełnie inaczej. Jest to czytanie ogólne, więc weź tylko to, co z Tobą rezonuje i życzę Ci wszystkiego dobrego. Dobrze. A my przejdziemy do czytania numer 3. Za co sobie podziękujesz za rok? Że postanowisz żyć pełnią życia, żyć kolorowo, mieć głębokie relacje z ludźmi. Podziękujesz sobie za to, że będziesz wprowadzać elementy dobre dla Ciebie w swoje życie. Nie będziesz szedł ciągle tymi samymi drogami. I to czy to w relacjach z ludźmi, czy w relacjach partnerskich, czy w pracy, że się zatrzymasz, zobaczysz, co mi tutaj nie pasuje i małymi krokami będziesz wprowadzać zmiany. A tutaj jest takie mocne, bardzo mocno to czuję, że chcę inaczej.
chcę inaczej i od tego chcę inaczej zaczną się dziać rzeczy. To zobaczmy, co tu jeszcze od tego chcę inaczej. Takie mocne, ja czuję w środku, to chcę inaczej i zaczynam działać. I tutaj zacznie się od własnych obserwacji, czyli na początek jest to taka podróż do siebie. Co to znaczy inaczej? Co to znaczy dla mnie inaczej? Jak ja chcę żyć? Jak ja chcę funkcjonować? Jakie ja mam potrzeby? Czy ja w ogóle wiem, jakie ja mam potrzeby? I tu może zająć troszkę czasu ta obserwacja. Warto prowadzić sobie dziennik obserwacji siebie. Popatrzeć na swoje zdrowie też, na rzeczy, na które do tej pory nie patrzyłaś. Czy ja emocjonalnie jestem stabilna? Czy ludzie, którzy wokół mnie, jak wpływają na moje życie emocjonalne? Czy ja jestem bardziej nerwowa, nerwowy? Czy mi jest dobrze? I tutaj nie oznacza, że zrywam znajomości, rzucam partnera, partnerkę. Nie. Jeżeli coś jest nie tak, to tu jest takie wezwanie, skorzystaj z pomocy jakiegoś rodzaju psychoterapii, ponieważ do pewnych rzeczy możesz nie dotrzeć sam, sama, w zależności od tego, jak to jest głębokie, ponieważ może będzie Ci ktoś potrzebny, kto tą pozycję obserwatora u Ciebie pobudzi. Będą tutaj podczas tego czytania takie osoby, które mają wnikliwość już, ale będą też osoby, które nie do końca są w stanie być obiektywne do swoich relacji, czy partnerskich, czy przyjacielskich, czy w pracy, do swojego życia. Mogą dużo nie być w stanie zauważyć, więc poobserwuj i jeżeli zauważysz po pewnym czasie, że masz z tym trudność, poproś o pomoc. I to fachowca, dlatego że tutaj koleżanka nie pomoże. To musi być osoba, która się na tym zna po pierwsze, która będzie obiektywna, która zada Ci odpowiednie pytania. I tutaj nie trzeba nie wiadomo ilu spotkań. Myślę, że kilka już uruchomi w Tobie procesy zmiany. No i oczywiście poczujesz sobie, jak to jest z Tobą, pozwól sobie, daj sobie na to czas, nawet jeżeli czujesz jakiegoś rodzaju opory, zupełnie niepotrzebne, ale poobserwuj i zobacz, jeżeli przez jakiś czas nie jesteś w stanie sama, to poszukaj tej pomocy, bo będziesz naprawdę za to wdzięczny za rok, ponieważ Twój świat będzie zupełnie wyglądał inaczej. Będziesz odbierać pewne rzeczy inaczej. Tak, i tu mi ewidentnie mówi, wiesz, to jest Twoja droga, inni dochodzą do niej inaczej, a Ty dochodzisz budując własną drogę, na której są przeszkody, może zajmuje troszeczkę czasu, ale dojdziesz do celu i to, co zbudujesz, będzie bardzo trwałe, będzie bardzo owocować w Twoim życiu, będzie Ci przynosić naprawdę dobre plony na wielu obszarach, ponieważ nauczysz się komunikować, odczytywać własne emocje, własne potrzeby i będziesz za to tak wdzięczna, będziesz tak świadomy tego, że tak zobaczysz jakby siebie na drugim brzegu za rok. I tak powiesz sobie, jak się cieszę, że tu jestem, jak się cieszę, że wykonałam tą pracę. I tutaj takie moje wyzwanie, jeżeli poczujesz, że ta pomoc jest potrzebna, to nie wahaj się. Im wcześniej sobie na to pozwolisz, tym szybciej zaczniesz zauważać efekty. Tak jak mówię, nie będzie to na początku przyjemne, ale to będzie taka solidna budowa i tak będziesz zadowolony za rok, że naprawdę warto. Jeszcze tutaj jedna karta z innej talii. Chcę przyjść ta. Wiesz, to jest też takie właśnie, że
Bardzo często my odsuwamy pomoc. Tutaj cały czas czuję bardzo mocno tą pomoc osoby zewnętrznej, taką pomoc, nie takie uświadomienie, takie otwarcie, bo Ty jesteś osobą mocną, stąpającą po ziemi, myślącą fajnie, ale przez okoliczności życiowe, przez różne rzeczy, no wszyscy w jakiś sposób, w jakimś tam procencie nie widzimy u siebie i siebie do końca. I tutaj jest takie mocne wyzwanie, wiesz, że zrób to, bo wydaje Ci się, że pewne rzeczy są takie, że sobie z tym poradzisz, to Ci jest niepotrzebne, a w ogóle to możesz sięgnąć po to, już kiedyś Ci to tam coś pomogło, a to mówi, wiesz, nie tędy droga, naprawdę, to Ci się wydaje, że jak wypijesz melisę, to będzie wszystko w porządku. Tutaj taki daję przykład melisy, ale właśnie takie sięganie po różne środki, że to kiedyś gdzieś tam, to jest przykrywanie, to jest właśnie ta mgiełka, która się tutaj pojawia, taka nie chcemy widzieć, tak przy to kołdereczką jeszcze tam przykryjemy, jeszcze coś tam. Szkoda życia. Szkoda życia. Podziękujesz sobie za rok, że zbudowałeś siebie zupełnie na własnych zasadach, na nowych warunkach, widzisz inaczej, jesteś w stanie popatrzeć na swoją stronę emocjonalną, materialną, życiową, zupełnie z innej perspektywy i tam naprawdę będzie moc. Więc jeżeli czujesz, że to do Ciebie przemawia, to daj sobie tą szansę, bo ja czuję tutaj, że naprawdę za rok będziesz w innym miejscu i będziesz zadowolona, zadowolony. Jest to czytanie ogólne, energetyczne, więc weź to, co z Tobą rezonuje. Zobacz na inne filmy na moim kanale. Może któryś temat przyciągnie Cię, będzie dla Ciebie wartościowy, aby wprowadził coś potrzebnego do Twojego życia. A ja życzę Ci wszystkiego dobrego.